kąt, pod jakim filmuję, jest może trochę dziwny, bo jestem pod parasolem. Chronię się od deszczu, który nieprzerwanie pada od wczoraj i nie wygląda na to, żeby miał zamiar przestać ani dziś, ani jutro. Siedzę pod wysięgnikiem koparki. Nie wiem, czy da się to pokazać. Może się da. O, tam jest tam jest ta łyżka. A tu jest właściwa koparka. No i ten wysięgnik ma szerokość 50 cm. Tak akurat, żebym się tutaj pod nim zmieściła. Więc zabrałam się za jedzenie chrupek, bo już podejście trochę zużyło kalorii i musiałam się pożywić. I to jest jedyne miejsce, w którym mogłam w miarę komfortowe sobie stanąć. No to jest kwintesencja długich dystansów. Stanie w deszczu pod koparką i jedzenie chrupek. Ojejku. Jeszcze trochę mam, pewnie z 10, może mniej kilometrów do Shiby. Zobaczę, co w tej Shibie będzie. Shiba jest bardzo turystyczną chyba miejscowością. Są tam ze 3 hotele albo i 4 i jakaś interesująca świątynia. No to dla mnie niekoniecznie jest dobre, bo będzie trudniej znaleźć darmowy biwak. Ale liczę na WC. Właśnie ten właściciel schroniska wskazał mi takie miejsce, gdzie WC ma być. Więc liczę na to, ale tam jeszcze będę musiała podejść z Shiby z 2 godziny. No a to jeszcze za jakiś czas. Jestem już w Shibie, no i nie mogłam się powstrzymać. Jak tylko zobaczyłam muzeum, to stwierdziłam, że wejdę. Bilet nie był drogi, 300 jenów, czyli no 10 zł. Jest to muzeum poświęcone sztuce i zwyczajom lokalnym, takim tradycyjnym. Wieś znana z dawnych czasów jako jeszcze taka wieś pełna ludzi, którzy zajmują się myślistwem w lasach, ale też strona duchowa ich egzystencji jest tutaj pokazana. Jest bardzo fajna wystawa fotografii z lokalnej świątyni, gdzie są odprawiane różne pradawne rytuały i tutaj wszystko to jest fajnie sportretowane. Stroje odpowiednie, tańce i również młodzi ludzie, którzy się tego uczą. Bardzo, bardzo fajna wystawa. To mi się najbardziej podoba, jak panie mają przygotowane jakąś specjalną potrawę. No i ten człowiek w masce, który w jakimś takim złocistym ubraniu odtańczy właśnie jakiś rytuał. Tutaj jest jego maska, taka w kształcie głowy diabła, jak gdyby. Choć nie jestem pewna, jak wygląda kwestia diabłów w szintoizmie. Tutaj takie chyba zwierzęce maski. Ta wygląda na najstarszą, ale nie jest podpisana po angielsku. Naprawdę fajne muzeum, jestem pod wrażeniem. Jest dużo właśnie o tradycjach, tu są noworoczne egzorcyzmy, tutaj są papierowe takie dekoracje robione dla poszczególnych bogów. Ten zielony jest dla boga gór, to dla mnie istotne. Tutaj też takie jakieś dekoracje właśnie po prostu noworoczne, wieszane na budynkach gospodarczych. A tu są takie szczególne dekoracje na coś w rodzaju dożynek. Taki stroik zrobiony z roślin jadalnych, z słodkich ziemniaków, z tej takiej białej rzepy czy rzodkwi i kukurydzy. Na gałęziach wierzb wiesza się jakieś tam drobne rzeczy do jedzenia właśnie. A tutaj są bóstwa urodzaju. Na wizycie w muzeum urywa się materiał wideo. W tym momencie mój aparat zaczął nagrywać pliki uszkodzone, zarówno zdjęcia, jak i filmy. Dlatego z następnych 2 dni mam tylko szczątkowy materiał, kilkanaście zdjęć zrobionych telefonem. Nimi muszę się posłużyć, żeby opowiedzieć wam dalszą część wędrówki.
Tego dnia byłam jeszcze w sklepie zrobić drobne zakupy i w informacji turystycznej, gdzie udało mi się zdobyć mapę topograficzną, coś co nie udało mi się już w całej reszcie Japonii nigdy. Ten jeden raz udało się zdobyć mapę na ten właśnie następny odcinek górski, więc byłam bardzo szczęśliwa, ale bardzo padało i nie wiedziałam, gdzie się podziać na noc. Nie udało mi się znaleźć żadnego sensownego miejsca. Dlatego wylądowałam znowu w WC i bardzo wygodnie spało mi się w takim miejskim WC obok drogi. Było tam dość ruchliwie, ale w porządku. Na kolację zjadłam bento, które dostałam od właściciela schroniska rano, więc też fajnie. A nazajutrz zaczęłam od wędrówki wzdłuż zapory i tam wypadło moje 300 kilometrów. To zdjęcie jeszcze było zrobione aparatem. Potem jeszcze szłam trochę asfaltem, ale już w terenie górskim były wodospady, były pięknie kwitnące kwiaty. Tu też udało mi się wstrząsnąć aparatem i jeszcze zrobić zdjęcia. A potem szłam taką górską drożyną, która już była zamknięta dla ruchu, bo tutaj też tajfun wyrządził wielkie szkody i ta droga już nie była dostępna, ale zapytałam w tej informacji, czy będę w stanie tamtędy przejść i powiedzieli, że będę w stanie i rzeczywiście jakoś tam kluczyłam pomiędzy tymi głazami. Tak bardzo woda niszczy te drogi, niesie skały i pnie drzew, to jest niesamowite. Przy górnym parkingu był punkt widokowy, a potem weszłam na szlak. Szlak okazał się istnieć, na szczęście, i był cudownie piękny. Dlatego tak bardzo żałuję, że nie mam zdjęć z tego odcinka, ani filmów, tylko te kilka, bo ten las był niezwykły. Gdybym miała wybrać jedno miejsce, w które chciałabym do Japonii wrócić, to właśnie byłby ten odcinek na północ od Shiby. Grzbiet górski, od razu go sobie wypatrzyłam na mapie i spełnił moje oczekiwania całkowicie. Wiosenna zieleń, no i przede wszystkim kwitnące rododendrony i azalie, zwłaszcza azalie, rododendronów było mniej, ale po prostu ta eksplozja purpury i takiego bladego różu i gdzieniegdzie fioletu to było niesamowicie piękne. Po jakiejś godzinie doszłam do górskiej chaty, która była na tym szlaku. Żałowałam, że jest za wcześnie, żeby tam nocować, bo wnętrze było niesamowicie wygodne i komfortowe. Był tam piec, były naczynia, były drewniane podesty do spania. Super. No ale ruszyłam dalej w drogę grzbietem. Szlak nie był jakoś specjalnie oznakowany, a ścieżka dalej już nie była wydeptana, ale jako że szłam grzbietem, to wiedziałam, gdzie idę. No i cały czas tylko patrzyłam na te kwitnące krzaki i rozglądałam się i zachwycałam i robiłam miliony zdjęć, tylko że niestety one wszystkie przepadły. Zieleń jeszcze nie była zbytnio rozwinięta, dlatego widziałam, co się wokół mnie rozgrywa, jakie góry się piętrzą. Pojawiły się z czasem nawet schodki. I weszłam na szczyt Mount Mukozaka, 1686 metrów nad... I weszłam na szczyt Mount Mukozaka, 1685 metrów nad poziomem morza. Wtedy pogoda się trochę zaczęła psuć chwilowo, przyszły jakieś chmury, ogólnie było bardzo zimno tego dnia, wiał bardzo silny wiatr i zapowiadała się zimna noc. Na Mount Mukozaka jest stok narciarski, także przez niego przeszłam i zaczęłam się rozglądać, czy nie dałoby się tam gdzieś przenocować. I znalazłam domek taki serwisowy, który był otwarty, bardzo zagracony, ale ja te wszystkie graty wyniosłam i rozbiłam się w środku, rozłożyłam sobie matę i śpiwór, tam też gotowałam. Noc była bardzo zimna, na zewnątrz był przymrozek kilkustopniowy, trawę pokrył szron. I mnie też w tym domku było troszkę chłodno. Ubrałam 2 pary skarpet i w ogóle swoje ubrania nałożyłam, ale i tak było mi zimno. Więc wiosenna Kyushu okazała się dosyć mroźna. No i rano udało mi się zrobić jeszcze jedno zdjęcie aparatem. Wschód słońca, który zobaczyłam, kiedy się obudziłam, był przepiękny. Widać było tylko kolejne pasma górskie, które się
piętrzyły, a nie widać było żadnych śladów cywilizacji i to było wspaniałe. I na dalszym odcinku też tych śladów cywilizacji za bardzo nie było widać. Widać było takie płaty sztucznego, nasadzonego lasu tu i ówdzie, ale nie spotkałam żadnych ludzi i ścieżka też nadal nie była jakoś specjalnie wydeptana. A z Mount Kuromine, która ma 1283 metry nad poziomem morza, zobaczyłam już wulkan Aso na horyzoncie. Tam wybierałam się w następnych dniach. I pozostało mi teraz zejście z tego masywu. To było bardzo strome zejście. Po drodze jeszcze pozyskałam wodę w małym strumyku, do którego trzeba było dość daleko odbić, ale wody potrzebowałam. I ten dalszy etap był już kompletnie taki pogubiony. Szłam szlakiem, którego nie było na mapach CZ, ale był na tej papierowej mapie i on rzeczywiście został niedawno wyznakowany takimi gumowymi opaskami na drzewach, ale był potwornie stromy. Jeden z najbardziej stromych odcinków, jakie w życiu przeszłam. Kolana dosyć mnie bolały. I kiedy doszłam do cywilizacji i zobaczyłam schody, to nie bardzo chciało mi się nimi iść, a te schody prowadziły do szintoistycznej świątyni. Z reguły nie odpuszczałam świątyń i zaliczałam każdą. Szłam ją po prostu zobaczyć i pokłonić się lokalnemu bóstwu. No i tak też tym razem też się przemogłam i poszłam tam i bardzo się cieszyłam, że tak zrobiłam. Chyba było wtedy jakieś święto, bo nie tylko byli tam odwiedzający świątynię, ale był też szintoistyczny kapłan. I ten kapłan wykonywał jakiś rodzaj błogosławieństwa. Wierni przychodzili, skłaniali głowy, a on odmawiał jakąś modlitwę i potrząsał taką wiązką złotych dzwoneczków w ich stronę, tak jakby to miało odzegnać jakieś złe moce albo coś takiego. Ja sobie tak stałam tam nieśmiało obok i tylko patrzyłam, a on się zwrócił w moją stronę i tak delikatnie zapytał, czy też chciałabym uzyskać takie błogosławieństwo. No i oczywiście, że chciałam, więc to było super. Potrząsnął też dzwoneczkami właśnie w moją stronę. Ja podziękowałam, nie bardzo wiedziałam, co mam zrobić, także po prostu się pokłoniłam i podziękowałam, więc tak poczułam się pobłogosławiona i czułam, że to mi na pewno dobrze zrobi, że to jest jakiś tam kolejny symbol, że ta wędrówka będzie udana. Koło świątyni rosły stare cedry, była taka specjalna ścieżka spacerowa. Później już szłam tego dnia drogami niewielkimi, zawędrowałam do wsi, w której usiłowałam kupić coś do jedzenia, ale była tam tylko apteka i mieli tylko jakieś tam chipsy bez soli i wafelki z wapniem. Jakieś takie śmieszne rzeczy. No byłam zmuszona to zakupić na kolację i śniadanie. A rozbiłam się w takim malutkim lasku, niezbyt przyjemnym, dość wilgotnym, no ale znalazłam płaskie miejsce. I wtedy włożyłam rano drugą kartę do aparatu i od tego momentu znowu mam resztę materiału. Wizyta w sklepie. Dział ze słodyczami. Nieszczęście w Japonii polega na tym, że porcje czekolady są maleńkie i składają się głównie z kartonu i wielkiej ilości innych papierków i folii. No, ale dajemy radę. Jestem już w miasteczku, miałam do niego 11 km, no powiedzmy 12 do sklepu. Spory supermarket, zaopatrzyłam się, mam na lunch takie placuszki warzywne, takie jakby placki ziemniaczane, tylko z innych warzyw różnych, mieszanych, obsmażone fajnie, 4 banany i herbatkę, taką normalną, cytrynową, słodką, czarną, żółtą herbatę. Bo przyznam się szczerze, że ja za zieloną to tak średnio. Nie lubię zielonej herbaty, a w Japonii jest prawie tylko zielona. Ale właśnie nie tylko, mają też taką
zwykłą, polską, normalną herbatę, więc się nią delektuję. Zabieram resztę ze sobą na szlak. Idę teraz na górę Mount Aso. Byłam w informacji turystycznej, ale nie potrafili mi nic powiedzieć na temat szlaków turystycznych, więc po prostu pójdę i zobaczę, jak tam się da dojść w ostateczności drogą. Iwak był spoko, tylko miałam trochę kondensacji, bo noc była zimna, byłam w takim wilgotnym dołku. Wieczorem odwiedził mnie dzik, pochrumkał trochę niezadowolony, no i poszedł sobie, więc też wyspałam się, obudziłam się tuż przed 5 i wcześniej wyszłam. No tylko teraz zmarnowałam, zużyłam dużo czasu w mieście, bo godzinę siedziałam na internecie. Ale teraz już ten lunch, jeszcze idę do sklepu, bo obok jest taki przemysłowy, powinni tam mieć alkohol do kuchenki i potem już naprawdę idę na górę. Cholera, szlak jest zamknięty. Jest napisane Impassable, no to jestem 1,5 kilometra w plecy i jeszcze drugie 1,5 w dół. Pani w informacji turystycznej w miasteczku nie potrafiła powiedzieć nic na temat żadnych szlaków w Parku Narodowym. Nie miała żadnej mapy i też nie potrafiła znaleźć w internecie żadnej informacji, podobnie jak ja. Na mapie, na mapach CZ i w ogóle jest dużo ścieżek właśnie, między innymi ta, ale nie ma informacji, która jest do przejścia. Szkoda, że nie ustawili tej informacji na dole. No to będę próbować do skutku, że znajdę jakąś drogę w górę. W ostateczności pójdę asfaltem, tak jak 99,9% turystów, którzy dojeżdżają na górę Aso samochodem. Doszłam do początku następnego szlaku. Jest tabliczka i są na ziemi ślady kogoś, kto tędy szedł, więc przypuszczam, że szlak jest otwarty. Zobaczymy, jak będzie. Myślę, że był tu dość niedawno wybuch wulkanu. To, że tutaj nie ma lasu i nie ma drzew, to nie jest sprawa naturalna. Widać, że szkielety drzew są spalone, są czarne. Trawa jest czarna, dopiero puszcza, więc ten wybuch mógł być nawet w zeszłym roku. Może nieco wcześniej, ale niedawno. Jest nowa droga wybudowana, bo stara została zniszczona. No i trochę straszno. Wulkan dymi. To już widziałam wczoraj i te chmury, które są na niebie, to jest jakaś taka para, która się z niego wydobywa. Więc chciałabym szybko przejść ten wulkan. No, życzcie mi powodzenia. Idę na szlak. O, tak się on zaczyna. No. Jestem na skrzyżowaniu szlaków. One też istnieją nawet. Jest znak do Takamori. Takamori to było to miasteczko, w którym robiłam zakupy i jadłam. I z którego chciałam iść, i że szlak był zamknięty. Tu nic nie jest napisane, jakoby był zamknięty. Nie wiem, myślę, że nigdy się tego nie dowiem. A za to wiem, że szlak, którym przyszłam, nazywa się Kurikara Mountain Trail. Na dole nie było takiego napisu, chociaż może był, ale wszystkie znaki są spalone. Tak jak tutaj jest taki stary znak spalony. Wszystkie krzaczki spalone, a za mną widok. Włącznie z Mount Mukozaka, tej, na której 2 dni temu spałam w chatce narciarskiej, ale już troszeczkę zamglony jest ten widok. Teraz czeka mnie już tylko taki trawers, ale te 1000-metrowe podejścia mają tutaj ambitne.
Co za miejscówka na 400. Szczyt prawie krateru. Tu jest ładniejsza, taka spokojniejsza okolica, bez barierek i ludzi. Tylko ten irytujący helikopter, który cały czas lata dookoła, monitorując niewiarygodną ilość benzyny, spalając i robiąc potworny hałas, więc nie jest to fajne. Właśnie leci nade mną. Mam pomachać? Sprawdza, co robię. Tak, no bardzo się cieszę, że 400 km. Piękne miejsce, ale jest bardzo późno. Straciłam dziś za dużo czasu, za 2 godziny będzie ciemno. A ja muszę znaleźć jakiś nocleg w miarę legalny. Nie będzie legalny, no chyba, że pozwolą mi spać w świątyni. Ale nawet nie wiem, czy pytać. No nieważne. Jakoś to będzie. 400 km. O noclegu w świątyni tutaj nie ma mowy, bo wszystko tu jest zniszczone. Cała informacja turystyczna, wszystko, jakiś wstrząs, ten pewnie, który spalił te wszystkie drzewa, wybuch wulkanu, to zniszczył, więc biorę wodę z WC i myślę dalej. Skręciłam z głównej drogi na coś, co wyglądało na mapie jak szlak. Był tam szlaban dla samochodów i jest to coś wylane asfaltem albo betonem, zależy od odcinka. No nie wiem, czy jest legalne chodzenie tu, czy nie, ale trudno, nikt i tak nie sprawdza. Ostatnie widoki na piękny wulkan Aso. Już się nasuwają chmury, jutro będzie na pewno padać. Tam w dole, może tu wejdę na tą skarpę, w dole widać już miasto Aso, do którego miałam zamiar dzisiaj dojść, to znaczy przed samym miastem i właściwie będę przed samym miastem, tylko że chciałam iść nie tym skrótem, tylko chciałam iść przez całą tą, przez cały ten grzbiet i przejść taką przełęczą za kraterem, no ale na to zabrakło mi czasu. Tam biwak na pewno odpada, bo bardzo tu pilnowali wszystkiego i te helikoptery w ogóle. Zresztą cały czas też mówią, że jest niebezpiecznie tam chodzić. Chodzi o koncentrację gazów zawierających siarkę, coś tam, w każdym razie toksycznych. I dlatego też te rośliny tutaj nie rosną. Część jest wypalona, ale też są takie miejsca, gdzie mogłoby coś więcej rosnąć, a już zwłaszcza przy samym kraterze, no to absolutnie ze względu właśnie na te wyziewy wulkaniczne, tam nic nie rośnie, a i tu jest dość marnie w okolicy. Gdzieś chcę zabiwakować przed główną drogą, bo ta, na której jestem, ścina po prostu tą główną, taki wielki zakręt i do niej dochodzi, więc no, nie ma sensu iść potem już dalej. Zobaczymy, co znajdę. Na razie jest fajnie, tylko szkoda, że asfalt. No chyba jednak legalny ten szlak, bo jest tabliczka. W tą boczną drogę nie wolno wchodzić. Jest też tabliczka, tylko z napisem Keep Out, bo ona prowadzi w stronę wulkanu. No, droga tam. Znalazłam biwak, który w miarę chroni mnie przed podmuchami wiatru, które płyną od wulkanu i też przed ewentualnym wzrokiem tych, którzy by mieli przejeżdżać drogą. Droga jest niedaleko, ale trzeba byłoby zajrzeć za te trawy, żeby mnie zobaczyć. Zresztą myślę, że już dziś nikt nie będzie nią jechał, ale na wszelki wypadek wolę być schowana. Jestem w takim korycie od kresowego strumienia, ale musiałoby być ekstremalnie dużo wody, żeby ona była już powyżej tego głównego kanału. Ja jestem na takiej wyspie, jakby na takim obrywie ze zbocza, także myślę, że jest dobrze. Chmury się zbierają szare i obawiam się, że mogę się pakować w deszczu, czego nie cierpię, ale jest okej. Trudno było znaleźć biwak, bo myślałam, że sobie wynajdę jakieś wszystko jedno gdzie miejsce na trawie. Tu jest wszędzie przecież trawa, ale okazuje się, że są takie badyle właśnie nadpalone i one są bardzo sztywne i nie do złamania tak, żeby przy ziemi, i w związku z tym musiałam długo szukać, zanim znalazłam takie miejsce bez badyli, z samą trawą. I ta trawa też jest taka kłująca, ale no, myślę, że sobie jakoś poradziłam z nią i pod podłogą nic nie mam groźnego, ale jeszcze na wszelki wypadek obmacam przed położeniem się na materacu, czy z podłogi coś się nie przebija. No to dobranoc, jutro dalej w drogę.
Jestem już w Aso. Aso jest dość rozległe, tu się dopiero zaczyna. Tutaj jest Michinoeki, czyli taka stacja dla podróżnych, tak, punkt informacji turystycznej, sklepik z lokalnymi warzywami, który się właśnie otwiera i toaleta. Więc tu się zatrzymałam na śniadanie. Nie udało mi się zwinąć namiotu przed deszczem, bo deszcz zaczął padać o 5 i zanim się spakowałam, to już mi zmógł, ale teraz dopiero zaczyna naprawdę lać, bo dotąd tylko trochę padało. Entuzjazm nie jest dziś zbyt duży, ale muszę gdzieś dojść, no bo potem są 3 dni ładnej pogody i to akurat tak, żebym sobie jeszcze tutaj pochodziła po górach. No więc wypada, żebym gdzieś poszła. Szkoda, że dalej nic nie ma, bo tu jest hostel taki fajny, zwykły backpackers i fajnie byłoby, gdyby on był za 30 km albo chociaż 20. No, a co zrobię? No, Wi-Fi na razie nie działa. Pójdę do informacji w mieście, muszę zrobić zakupy, chcę naładować baterię, więc będę się gdzieś tak trochę grzebać w tym deszczu, a potem zobaczę, co ze sobą zrobię. Mój dystans się wiele nie podniósł, że przeszłam chyba, nie wiem, 2 km albo 3, ale załatwiłam bardzo dużo rzeczy, bo jest naprawdę obrzydliwa pogoda, jest deszcz, ale ciepło bardzo, więc najpierw zdjęłam wszystkie przeciwdeszczowe rzeczy i zostałam tylko z parasolem, potem zaczęło naprawdę lać i musiałam ubrać kurtkę, potem auto mnie opryskało, także nie jestem za bardzo sucha. Byłam na zakupach, stwierdziłam, że nie mogę wam odpuścić kotleta w Japonii. Możecie mnie śmiało oskarżyć o konserwatyzm. Jest tyle ośmiornic i różnych rzeczy, a ja jem kotleta. No tak wychodzi niestety. Mam też jogurt i banany i mam jedzenie na aż 3 dni, bo teraz wybieram się bardziej w góry i nie bardzo widzę, gdzie tam są sklepy. Pewnie jakiś będzie, ale nie wiem gdzie i machnęłam na to ręką i zrobiłam większe zakupy. Pewnie będę tego żałować, bo muszę wejść znowu na krawędź tego wielkiego krateru. Bo właśnie myślałam sobie o tym, że tutaj ten wulkan Aso jest takim wybitnym stożkiem wulkanicznym, ale otoczonym taką płaską doliną. I rzeczywiście jak zobaczyłam na mapę, to dookoła niego właśnie jest takie zapadlisko po dawnym wulkanie całym. Tam, gdzie wczoraj byłam w miasteczku, tam, gdzie jestem w miasteczku dzisiaj, to są 2 strony tego krateru i teraz muszę wyjść na krawędź i iść dalej. A najważniejsze, telefon mi działa. Poszłam do Komodo, tutejszego największego dostawcy telefonii komórkowej i internetu. Okazało się, że moja karta SIM, która nie działała w ogóle, nie jest do Komo, tylko jest jakiejś innej sieci, która korzysta z zasięgu do Komo. Ale byli tam tak mili, pani była tak ogromnie miła, że zadzwoniła na jakąś infolinię, bo oczywiście nikt tam nie mówił po angielsku, ale dodzwoniła się do kogoś, kto mówił po angielsku i właśnie uświadomił mi, że to nie jest karta do Komo. W Polsce to by się w ogóle skończyło na tym, powiedzieliby, że to nie jest ich sieć i mają to w nosie, ale Japonia jest naprawdę miłym krajem, ludzie tu są fajni i pani czytała się w to wszystkie te ustawienia, które miały być wpisane w moim telefonie, a które ja wpisałam, ale okazało się, że trzeba było przełożyć tą japońską kartę SIM do pierwszego gniazda kart, a ja mam dual SIM i po prostu w pierwszym trzymam polską kartę, a wyłączoną, a w drugim zmieniam te z różnych krajów. No i trzeba było właśnie zmienić. Także mam teraz sieć i mogę wrzucać częściej relacje na Instagram, więc będziecie obserwowali na bieżąco. Oczywiście teraz jak to oglądacie, to wszystkie relacje już dawno zniknęły, ale tak, dzisiaj jest, proszę Was, 29 kwietnia 2023. No i teraz jeszcze chcę obejrzeć świątynię w Aso, ale najpierw naprawdę muszę zjeść tego kotleta, bo jestem ogromnie głodna. A potem oczywiście zobaczę, co dalej.
Mamy już następny dzień. Wiele się zdarzyło. Wczoraj przeszłam 12,5 km w deszczu pod parasolem. Jak już wyszłam na krawędź krateru, zaczęło paskudnie wiać. Było naprawdę okropnie. I wieczorem właśnie w porze biwaku zatrzymał się samochód i bardzo miły pan, który jechał z mamą, zapytali, co ja w ogóle robię w tym deszczu i zaprosili mnie do siebie. Oczywiście porozumiewaliśmy się Google Translatorem, ale uratowali mnie od tego deszczu, było naprawdę cudownie. Wzięłam gorącą kąpiel w takim domowym onsenie, w takim baseniku z gorącą wodą. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy, zjedliśmy pyszną kolację. Mam z nimi zdjęcia, ale nie chcieli być na YouTubie, więc nie zobaczycie ich na filmie. Zawsze pytam, bo wiele osób nie chce być na YouTubie, więc zawsze trzeba zapytać. No i idę teraz na Kudżu. Właśnie ten pan odwiózł mnie w miejsce, z którego zgarnął mnie wczoraj. 100 metrów dalej zaparkowaliśmy, bo to było na zakręcie wczoraj. No i tam jest właśnie w tej mgle widoczny szczyt Kudżu. On jest wysoki nad 1700 metrów, prawie 1800, więc mam dużo wspinania, ale przestało lać. Jest zimno, jestem w czapce, a tu jest taka fajna stacja pomocy dla rowerzystów, tylko zamknięta, ale myślę, że nic by się nie stało, gdybym tu na przykład biwakowała. Bardzo fajnie to wygląda, jest darmowa woda i ma być niby WC, ale chyba jest też zamknięte. No, w każdym razie Japonia nadal zaskakuje, już przestała zaskakiwać, ale jest to cudowne, że ludzie są tak fajni. Mam końcówkę do kijka. Znalazłam w tej chatce narciarskiej taki kawałek gumy, ale miał za wąską dziurę i ten pan wywiercił mi wiertarką większą dziurę i teraz mam już kijek, więc wszystko dobrze. Mówi się, że w Japonii bardzo dbają o recykling i o to, żeby nie było nigdzie żadnych śmieci. Nie ma na przykład koszy na śmieci, o czym jeszcze wam opowiem. Co nie znaczy, że po rowach nie ma całych stert plastiku. Niestety prowincja japońska wygląda pod tym względem tak samo jak większość na świecie. Oczywiście nie tylko takie rzeczy są przy drogach. Patrzcie na to zabawne bonsai. Różne takie zwierzątka. Jest bejsbolista, było stado gęsi. Nawet są tam gdzieś 3 żyrafy. A właśnie tutaj. Szkoda, że nie ma zebry w paski, no ale trudno zrobić z zielonego paski. Ale pięknie, piękny dzień. Warto było tu wleźć, choć nie jest to jakby w moim interesie wchodzić na Mount Kujo, ale weszłam na Mount Kujo, ponieważ jest to istotna dla japońskiej kultury góra i w ogóle jest piękny widok i czemu nie, skoro jest na mojej trasie i jest piękna pogoda.
1786 metrów. No, z 1200 pewnie podeszłam z dołu. Ale żyję. Zjadłam lunch w chatce i teraz schodzę z powrotem na przełęcz i będę trawersować ten masyw w tamtą stronę. Widać wszystko stąd jak na dłoni. No może jest trochę mgiełki, bo zawsze chyba tutaj jest jakaś mgiełka z powodu wilgoci, ale ogólnie jest dobry dzisiaj widok. Widać jak dymi wulkan tam w dole, bo to jest też wulkan. To wszystko jest prawie wulkanem. Widać Mount Aso. Widać nawet ten masyw z Mount Mukozaka, na którym byłam, do którego już mam taki sentyment. I w zasadzie no nie widać morza, ale morze jest już bardzo blisko, jest w tamtą stronę, tam jest Beppu. Myślę, że będę tam już jutro, więc niepotrzebnie nakupiłam aż tyle jedzenia, bo idzie mi całkiem dobrze i mam dobre tempo i niedługo kończę Kyushu. Nawet nie wiem, gdzie włożyć rękę z aparatem. Idylla się skończyła i szlak zrobił się bardzo trudny. Po linach, po skałach i jeszcze są osuwiska i są takie nowe ścieżki zrobione w takim błotnistym gąszczu. Powycinali trochę gałęzi, ale jest za wąsko dla osoby z plecakiem. Bo w Japonii chodzi się generalnie na jednodniówki i nie ma to znaczenia, bo się nie chodzi z tobołami. Są oczywiście od tego wyjątki, między innymi w Alpach japońskich. Tutaj jestem na polu namiotowym, jest to katastrofalne pole. Zrobili je po prostu w torfowisku, tu jest wszędzie woda. Zdążyłam przemoczyć buty, zanim znalazłam miejsce, w którym w ogóle da się rozbić namiot. Jestem pod takimi krzakami, z dala od ludzi, ale jest tu masa ludzi, masa namiotów. W tamtą stronę nikogo nie ma, tam jest już właśnie reszta tej łąki. Im niżej, tym oczywiście jest obrzydliwiej, ale ludzie wyraźnie są tutaj zadowoleni. No, ja nie. Myślę, że będzie bardzo zimno i bardzo mokro. Nie wątpię. Żaby już właśnie zaczęły kumkać. Nie wiem, czy to pole jest płatne, czy nie. Nie było żadnej informacji przy wejściu, a stwierdziłam, że olewam temat. Najwyżej się ktoś zgłosi, to wtedy zapłacę, nie? A tak to nie pytałam nikogo, tylko poszłam tu. No chyba jest za darmo, bo właśnie jest za rzeczką, tam jest drugie miejsce przy gorącym źródle, gdzie pewnie się płaci za nocleg razem z kąpielą w gorącym źródle. Jestem wykończona. Tyle przewyższeń dziś zrobiłam, że padam po prostu. No, więc idę spać. Jestem już na nogach, zresztą nie tylko ja, bo już jakaś 1/4 pola namiotowego wstała. Jest tu ze 100 namiotów. To bagno jest obrzydliwe, ale na szczęście zerwał się wiatr i nie było kondensacji. Dzięki temu był elegancki przewiew i w ogóle nie była to taka mokra noc, jak się spodziewałam, więc fajnie. Nikt na nikogo nie patrzy, nikt się z nikim nie wita. Może to i dobrze, no ale nic dziwnego, jak jest 100 namiotów w jednym miejscu, wszyscy muszą tu spać, to mam nadzieję. Jest też jedna chatka właśnie, w niej jem śniadanie, nikogo tu nie ma, pewnie, nie wiem, przebywanie tu raczej jest legalne, tylko pewnie spanie nie, dlatego wszyscy biwakowali. Ja się nawet nie odważyłam tutaj zajrzeć przy tej ilości ludzi. Kolejna niespodzianka śniadaniowa. Myślałam, że kupiłam ser żółty, ale to są pierogi, to jest ciasto na pierogi w kształcie sera. Po prostu taki płat i to się składa na pieróg, a to nie jest ser. Będę musiała w takim razie zrobić jakieś pierogi. Kuchenka Hula, ten alkohol, który mi sprzedaje, rzeczywiście jest alkoholem, więc
Więc mogę gotować. Na szczęście mam jeszcze szyneczkę, więc śniadanie jest zagwarantowane. Taka fajna szyneczka w takiej marynacie brązowej. Bardzo dobra. I papryka zielona. No i kawa. No i też idę na górkę, ale ci wszyscy zostawiają, ludzie tutaj namioty idą z małymi plecaczkami, a ze swoim tobołem, ale idę na Przełęcz i z Przełęczy potem już w kierunku drogi jakiejś tam żółto zaznaczonej, czyli nie jakiejś głównej. Myślę, że już nic nie widzicie, tylko kawałek nieba nade mną. Wplątałam się w nadmiar cywilizacji i teraz weszłam na szlak w las i wspinam się ostro w poszukiwaniu biwaku. Resztę wam opowiem, jak ten biwak znajdę. Jestem zmęczona i głodna. Namiot rozbity, udało się. Problem polegał na tym, że miejscowość Jufu Incho okazała się być miejscowością uzdrowiskową z milionem hoteli i nie było tam możliwości znalezienia darmowego noclegu. Myślałam, że będę spać przy świątyni, że tam gdzieś zapytam, ale okazało się, że w świątyni już nikogo nie było w biurze, no bo to normalne, oni zamykają o 17 i z sąsiadów nikogo nie mogłam zapytać, bo to były same hotele i restauracje drogie, więc i ludzie się tam kręcili. Była łazienka, ale WC dla niepełnosprawnych było zamknięte, znaczy nieczynne i w ogóle było tam bardzo dużo ludzi, więc pognałam do lasu i weszłam jakiś kilometr, 1,5, 40 minut szłam, nawet bez czołówki, bo noc jest księżycowa i mam dobry wzrok w nocy, więc było ok. Znalazłam takie wypłaszczenie na skraju łąki w takim fajnym lasku, więc jest ok. Pewnie ludzie rano będą szli na szczyt, bo tu jest szczyt Jufu, ten taki ogromny, który było widać z drogi. Ale ja się na ten szczyt nie wybieram. Co to nie. Wygląda bardzo stromo i myślę, że byłoby zbyt trudno. Po wczorajszym dziś fajnie mi było chodzić sporo drogami, bo wczoraj było tyle tych przewyższeń, że aż mi się słabo już potem po południu robiło, a musiałam robić dodatkową rundkę przez szczyt z powodu tego, że szlak był zamknięty i to już mi wystarczy. Idę na mniejszą górkę, jeszcze potem drugą górkę, no i jutro Beppu. Jutro koniec Kyushu. To będzie mój ostatni dzień jutro, a dziś jest mój ostatni nocleg na Kyushu. Jutro Shikoku.